Witajcie, jestem po pierwszej nocy przespanej w nowym miejscu w Fort-de-France. Czeka nas dzisiaj kilka zadań, m.in. zdobycie karty SIM. Postanowiłem sobie troszeczkę to utrudnić, więc będę chodził po ulicach, zaczepiał ludzi i zadawał jak najwięcej pytań po francusku. Dostałem też informację, że dron jest już do odbioru, w związku z tym muszę udać się do tego samego miejsca, z którego wczoraj tutaj przypłynąłem, czyli do Trois-Îles. Ale zrobię to z przyjemnością, bo to miejsce jest naprawdę bardzo urokliwe, a poza tym przede wszystkim dron jest. I jestem bardzo ciekawy, w jakim jest stanie po tych wszystkich przygodach, które przeszedł w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Moje ogłoszenia jeszcze wiszą, już chyba powinniśmy je zdjąć. A tam mieszkałem. Mamy go. Słuchajcie, widzę, że jest trochę poobijany. Ma kilka otarć, nóżka uszkodzona. Sprawdzimy, czy wszystko jest jak należy. Sytuacja z dronem wygląda tak, że jest cały, natomiast jeden z silniczków zauważalnie haczy przy obracaniu skrzydłem manualnie. Nie jest dobrym pomysłem próba odpalania go. Obawiam się, że tutaj już tym dronem nie polatamy. Dzielnica, w której mieszkam tutaj w Fort-de-France, to takie blokowisko jak w Polsce, tyle że otoczone palmami, a z balkonu widać zacumowany tuż pod nosem prog. Est-ce que vous savez où je peux acheter la SIM card pour le téléphone? Vous repassez devant la grande poste et c'est la deuxième rue. Zdobyłem kartę SIM. Niestety krótko trwała moja radość, bo jeden telefon do banku z tej karty zeżarł mi praktycznie wszystkie kredyty. Czas na kilka faktów. Fort-de-France jest stolicą Martyniki i jednocześnie głównym ośrodkiem gospodarczym wyspy. Wąskie uliczki z kawiarniami i butikami prezentują się bardzo współcześnie i europejsko, ale znajdziemy tu też sporo obiektów zabytkowych oraz nawiązujących do architektury kolonialnej. Wizytówką miasta jest Fort Saint-Louis, który w przeszłości miał bronić przed ludami karaibskimi oraz holenderskimi i angielskimi kolonistami. Ciekawa sprawa z tym pomnikiem. Nie ma głowy. To jest Józefina Bonaparte, czyli pierwsza żona Napoleona Bonaparte, która urodziła się właśnie na Martynice. Plotka głosi, że miejscowa ludność, wierząc, że to właśnie żona Napoleona namawia go do utrzymywania niewolnictwa na wyspie, z rozgoryczenia skrócili pomnik o głowę. Pomnik znajduje się w La Savane, czyli takim parku z dziką przyrodą w centrum miasta z ogromnymi palmami. No to mamy kolejny piękny zimowy poranek. Dzisiaj niespodzianka, wydarzy się coś dla mnie bardzo fajnego, ale o tym później. Na początek idziemy zjeść jakieś śniadanie na mieście, a potem o 12:00 odbiór samochodu. To są chyba największe promy, jakie udało mi się na własne oczy zobaczyć kiedykolwiek. Chcąc się dostać na lotnisko, muszę skorzystać z tego typu busów. Każdy z nich jedzie w innym kierunku. Kierowca zatrzyma się tam, gdzie go o to poprosimy. W moim przypadku będzie to lotnisko. Mam nadzieję, że dojdziemy szybko, bo jest tam strasznie gorąco. Można czekać 15 minut na odjazd, a można czekać godzinę. Nieszczęśliwie chyba zaraz ruszamy.
radę. Dzięki. Jeżeli ktoś na przykład w Warszawie spytałby mnie, jak najłatwiej dojechać do lotniska i czy jest bezpośrednie połączenie, wskazałbym na przykład autobus 175 i kilka innych autobusów, kolejkę, ostatecznie taksówkę. Tutaj, kiedy spytałem miejscową osobę o dojazd do lotniska autobusem, no to spotkałem się z taką reakcją, autobusem to nie bardzo, collective car, jest to koszt około 3 euro i tak naprawdę jest to jedyna ekonomiczna opcja dojazdu. Jeżeli chodzi o komunikację miejską tutaj w stolicy, no to ona jest. Nie jest może tak rozbudowana jak w innych miastach europejskich, ale jeżeli bardzo chcemy, to dostaniemy się w wyznaczone miejsce. Sytuacja wygląda natomiast zupełnie inaczej poza Fort-de-France. Polowanie na stopa jest chyba najpopularniejszą metodą poruszania się po wyspie zarówno wśród miejscowych, jak i wśród przyjezdnych. Natomiast zdecydowanie najbardziej komfortową opcją i taką, na której można w pełni polegać, jest wypożyczenie samochodu, szczególnie kiedy planujemy przemieszczać się po wyspie, poznawać różne miejsca. Ja wypożyczyłem samochód na 11 dni, kosztowało mnie to około 3000 zł już z ubezpieczeniem. Jest to samochód średniej klasy, japońskiego producenta. Najtaniej, jak widziałem, na te 11 dni można wypożyczyć samochód za 1800 do 2000 zł. Jest to wówczas pojazd ekonomiczny niższej klasy, którym bez problemów wprawdzie pojeździmy po utwardzonej drodze. Natomiast sprawa się będzie komplikować, kiedy będziemy chcieli wjechać w jakąś drogę szutrową albo w drogę, która jest pełna nierówności. Czekamy na niespodziankę. Zobaczcie, kto przyjechał. Siemanko! 6,5 godziny jechałem pociągiem z Poznania do Warszawy, ale w sumie 8 leciałem na Martynikę, także pół świata, pół Polski nie były nawet przejeżdżane podobnie. To zajedziemy do Fort-de-France. Tak. No, powiem panu. Mam nadzieję, że teraz dźwięk będzie dla Was o wiele bardziej satysfakcjonujący. No i dla mnie. Jak zauważyliście, dzisiaj na wyspę przyjechał Jacek, mój brat. Najbliższy czas spędzimy tutaj razem. Natomiast dzisiaj idziemy spać, jesteśmy mega zmęczeni. Dlaczego właściwie? Ale byłeś czy nie ma, no. Daj, ja ci nagram. Będzie dużo ciekawych ujęć, kąpiele w morzu. Bądźcie z nami. Ciao.